Witamy serdecznie. Temat buraki, kukurydza, pielenie. Nasz ulubiony temat, czyli mechaniczne odchwaszczanie. Mechaniczne odchwaszczanie. To nie jest kwestia, czy my jesteśmy za, czy przeciw ładowi, to kompletnie nie ma jak gdyby związku. Jest to pewna propozycja, która uważamy, że po zeszłorocznych doświadczeniach, sprawdzeniu tego na polu i w burakach, i w kukurydzy, naprawdę okazało się to dosyć mocno rewelacyjne. Tak, wiele czynności w jednym przejeździe można zrobić, wiele nawet zastosowań pilnika. Dokładnie. I w tym roku realizujemy taki bardzo specjalny projekt z jedną z cukrowni, gdzie będziemy w gospodarstwie Uniwersytetu Przyrodniczego robili doświadczenia, ale już takie bardzo precyzyjne, że będzie pole referencyjne, na którym nie ma żadnego odchwaszczania, szerokości 24 metrów, potem gdzie będzie tylko odchwaszczanie mechaniczne bez stosowania chemii i drugi wariant, który będzie kolejne, trzecie pole, które będzie realizowało projekt 2 odchwaszczania i stosowanie chemii. To jest specjalny projekt, który cukrownia wprowadza z racji tego, że może rolnictwo nie musi przestrzegać tych ekoschematów. Przedsiębiorstwa niestety są zobligowane do tak zwanego śladu węglowego, nieśladu węglowego i jest dla nich istotne. Pielnik, można by było parafrazować, każdy wie, jaki jest. Niektórym się wydaje, że wiedzą, jaki jest, ale tak, gdzieś tam potem różne rzeczy jest bywają. tam jednak parę fikumików, które jest dosyć istotne. Pielnik jest niesamowicie uniwersalny. Tak, bo ma wiele zastosowań. Może być w różnych uprawach rządowych. To może być burak, to może być rzepak, to może być kukurydza, słonecznik. No, wiele razy pieliliśmy, więc tych upraw trochę by się nazbierało. Dokładnie tak. Oprócz tego, że pieli, czyli odchwaszcza nam, niszczy chwasty, albo je podcina, albo je tam zrywa, to też pamiętajmy o tym, że bardzo dobrze nam rozkrusza glebę. Tak. I jak mamy skorupę, co miało miejsce rok temu w burakach, gdzie łapaliśmy się za głowę, co tu teraz z tym zrobić, to tak nam pięknie rozkruszył skorupę glebową, że buraki po prostu dostały nowego życia. Szczególnie to zdało egzamin na uwrociach. Często w uprawach buraku i kukurydzy mamy problem z wzrostem roślin na uwrociach, które są najbardziej ugniecone. Tak, uwrocia, poprzeczniaki. Poprzeczniaki, różnie to nazywamy w zależności od regionu. Niemniej jednak zastosowanie właśnie pilnika w tamtych miejscach okazało się niesamowitą, powiedzmy, rewelacją. To ja pamiętam, że właściciele tego gospodarstwa, Uniwersytet Przyrodniczy i nie tylko inni, którzy skorzystali, skorzystali z ich uprzejmości wjechania na ich pole, dało to ogromny, pozytywny efekt. Stoimy przy takiej najprostszej wersji pielnika. Tak, tutaj mamy pielnik, oczywiście Carré. On nazywa się EcoNet. Z dwóch słów się to składa. Tak. Eco, czyli idziemy do ekologii, w kierunku ekologii, i net, że jest czysto. Dokładnie tak. Na polu. To też jest taki pewien chwyt, który chcemy zastosować w dalszej części. Obserwujcie nas, bo tam będzie pewne rozwiązanie, które się bardzo wielu spodoba. Prosty pielnik. Pokażmy go z tej strony. Prosty pielnik, może tutaj, zanim jeszcze przejdziemy, tylko pokażę, jaki jest układ zaczepowy, jak on jest solidnie wykonany. Możemy praktycznie każdym rodzajem, każdą kategorią zaczepu się tutaj podłączyć do ciągnika. No i potem tylko ciągnąć maszynę, odpowiednio oczywiście ją już unieść. Tutaj mamy pielnik ustawiony na kukurydzę, 75 cm rozstawu między rzędami. Jest to pielnik na ramie składanej, żebyśmy się mieścili w szerokościach transportowych na drodze. Jest wyposażony też w oświetlenie. Z tyłu widzimy tam też zestaw oświetleniowy. I tak w tej chwili mamy go złożonego właściwie do transportu. Tak. Widzimy tutaj też takie duże kroje talerzowe. To są tak zwane kroje stabilizujące. One stabilizują, żeby pielnik nam nie latał prawo-lewo niepotrzebnie, tylko trzymał się odpowiednio za ciągnikiem. Bardzo ważna rzecz, jak gdyby serce tego urządzenia, to jest tak zwana sekcja pieląca. Tak jest, sekcja pieląca, która tutaj jest produkcji Carré i wymysłem Carré. Sekcja, która nie wymaga użycia kluczy do swojej regulacji. W odróżnieniu od wszystkich innych sekcji. Dokładnie, bo to jest bardzo ważną rzecz zwrócić uwagę, bo wielu użytkowników podkreśla, że tu jest zawsze pewien problem, że muszę mieć jakiś klucz, nie zabrałem, już jestem na polu. Tu jest bardzo prosty mechanizm do regulowania. Tak jest. Zacznijmy od przodu sekcji. Tak jest. Widzimy, że sekcja jest oczywiście na równoległoboku. Ten czerwony element, tak jak tutaj Pan pokazuje, jak uniesiemy sekcję do góry, która na przykład nie ma pielić w danym miejscu, no to jest blokada. Tutaj mamy korbę, na której ustawiamy skok tego przedniego koła kopiującego.
no, kręcimy jedną albo drugą stronę, w zależności od tego, jak głęboko te sekcje mają pracować, ustawiając ich głębokość roboczą. Natomiast tutaj, powiedzmy, pokrędła, dźwignie, one służą do tego, żeby móc przestawić poprzeczkę, na której są zamocowane zęby. Tak. I możemy sobie dostosować to do międzyrzędzia, jakie tylko chcemy. Przypominamy oczywiście, że to jest sekcja tak zwana kukurydziana. I standardowo sekcja kukurydziana posiada 5 elementów roboczych wyposażonych w gęsiostópki. Tak jest. I są to zęby na sprężynie 32 mm szerokości na 1,2 mm. To jest specjalny taki rozmiar po to, żeby dobrze była amortyzacja i żeby sprężyna nie była za miękka. Dokładnie. Poza tym, jak ona też wykonuje takie drgania, to gęsiostópka dzięki swojej formie też nam bardzo ładnie spulchni glebę. Dokładnie. A to jest zaleta nad zaletami. Widzisz, Tomek, bo to jest właśnie takie trochę opaczne rozumienie, ponieważ mówimy na to pielnik w rozumieniu takim, że pozbędziemy się chwastów. W rzeczywistości ja bym nawet użył takiego dziwnego stwierdzenia, że 30% pracy to są chwasty, a 70% to jest to spulchnienie, bo to jest genialna, fenomenalna wartość kto dodana. użytkowuje pielnik, od razu to mówi. Wszyscy na to zwracają uwagę, bo jest ta dynamika jak gdyby ziemi, w sensie chłonności, niechłonności. Też te nawozy, które żeśmy na jesień czy na wiosnę, teraz w przypadku buraków nawieźliśmy, one są dodatkowo mieszane w tej strukturze glebowej. Wiosny w układzie polskich pól zrobiły się trudne, ponieważ liczba opadów w wielu rejonach jest wręcz wyjątkowo skąpa. Teraz my się podniecamy tym, że mamy mokro na polu i to nam trochę nawet już przeszkadza. Niemniej jednak jak przyjdzie słońce, to powiem tak, dość szybko niestety ta woda ginie. I gleba staje się taka bardzo sucha i twarda wręcz. Dokładnie. W sekcji też można zastosować różne zęby, bo są tak zwane noże skrajne, które w szczególnych przypadkach, najczęściej szczególnie w początkowej fazie rozwoju roślin, w tak zwanym pierwszym przejeździe, mogą być wręcz nawet zalecane. My postaramy się pokazać te noże podcinające, takie boczne, z takim deflektorem, w pieleniu buraków. Będziemy mieli inną sekcję wtedy troszkę. Przygotujemy na buraki. W tym projekcie, o którym żeśmy wspominali. Tak jest. Tutaj mamy 5 zębów, tak jak zauważyłeś wcześniej. Oczywiście na buraki tych zębów aż 5 nie jest potrzebnych. 2 zęby się demontuje i mamy 3. Dokładnie tak. Lub montujemy sobie legieć na przykład płaski o szerokości przykładowo 20 cm i obok te noże podcinające. Niemniej w każdej sekcji mamy jeszcze możliwość opcjonalnego zamocowania talerzy chroniących roślinę. I właśnie, ale... Przy kukurydzy bardzo przydatna rzecz. Dokładnie. I też właśnie bardzo potrzebna rzecz, bo to jest też takie, powiedzmy, ciekawe rozwiązanie właśnie w firmie KARE, że istnieje możliwość ustawienia tutaj pozycji. Tak, może być... Zróbmy to. Tak, tutaj, tak, weszło w ząbek? Dokładnie. I wtedy mamy wyłączone. Tak jest. Dlaczego? Jeżeli jest pozycja dolna, to wiadomo, talerz chroni przed dostawaniem się strumienia gleby, który mógłby nam zasypać roślinę. Czy to będzie burak, czy to będzie kukurydza. I wtedy by nam ją zdusił. Jest elementem ochronnym, który, bo to trzeba zawsze pamiętać, nie? My to pamiętamy z pola, że proces regulacji maszyny jest bardzo wymagający. Dosyć ważny jest. Jest bardzo ważny i zajmuje zawsze troszeczkę czasu. I paradoksalnie, mimo że robiliśmy pokazy w jednych burakach i w drugich burakach, zawsze to maszynę trzeba odległość pola od pola była chyba 2 km. Warunki glebowe wręcz prawie podobne. Niemniej jednak okazało się, że to, co zdawało egzamin na jednym polu, na drugim jednak wymagało takiego małego dokręcenia. Tutaj jeszcze do tych talerzy wspomnę, że jak mamy je w pozycji górnej, to wiadomo, że na przykład kukurydza już jest dosyć wysoka. I wtedy wręcz wskazane jest, żeby zdusić chwasty poprzez ich przysypanie tym strumieniem gleby, chociażby z gęsiostópki, żeby one tak szybko już dalej nie rosły i nie zabierały nam chociażby wodę z kukurydzy. Bo to trzeba o tym właśnie pamiętać, żeby powiedzmy te elementy robocze, które będą, żeby nie były, bo jak gdyby w początkowej fazie rozwoju roślin nie może gleba przysypywać, bo to utrudnia wzrosty, które są bezwzględnie cenne. Bo też wpływają na zdrowotność uprawy, na kondycję roślin, na ją i dynamikę ich wzrostu, ale w pewnym z kolei
okresie my nie możemy z kolei przelatywać pomiędzy roślinami, żeby wypielić, a chwasty w swojej oczywiście wrodzonej złośliwości rosną zawsze nie tam, gdzie trzeba, ale wtedy jak są po prostu przyhamowane ziemią, powoduje to, że roślina zdąży osiągnąć swój właściwy rozmiar, czy tak zwane pełne pokrycie pola, dzięki czemu ta dynamika wzrostu rośliny i plonu rośnie nam. Doskonale. Chwast będzie trochę przysypany, będzie miał mniej światła do rozwoju, mniejszą fotosyntezę. Dokładnie. Będzie mniej się rozwijał. Tomeczku, to był bardzo prosty pilnik. Technologie wchodzą różne. Tak. Ktoś może zapytać, no sam pilnik, nie? No ale ja bym chciał jakąś kamerę. Kamerę, dostosować się, zareagować. No to mamy na to też rozwiązanie. Jest bardzo fajne rozwiązanie. Stoi tutaj. To jest tak zwany adapter presji cam. Presji, ponieważ precyzyjny. Tak. Cam, ponieważ jest wyposażony w kamerę. Dokładnie. Mamy taką jakby ramkę, taką ramę jednocześnie przesuwną, z krojami talerzowymi stabilizujący to jazdy, ale też skrętnymi. Tak. Czyli jak będziemy gdzieś tam w jakieś zakole, to one nam ładnie się tutaj wyprofilują. Mamy tutaj takie połączenie na zasadzie śruby rzymskiej, które jest właśnie powiązane z nimi i też sprawi, że te kroje nam zareagują. Skok ramy, prawa, lewa strona jest po 20 cm. Czyli sporo. Sporo, bardzo dużo. Większość producentów ma po 15 cm albo po 10. Mamy tutaj na wyposażeniu kamerę, którą zaraz pokażemy i mamy takie wąsy tutaj, czyli czujniki dotykowe. I teraz do tego adaptera na tym tutaj trzypunktowym układzie zawieszenia możemy przyczepić jakikolwiek pilnik. To może być karę, to może być jakikolwiek inny producent. To jest to fiku-miku, o którym prosiłem, żebyście utrzymali uwagę na tym filmie, bo właśnie dzięki temu adapterowi możecie każdy jeden pilnik, nie ujmując jego wiekowi, on może mieć nawet 30 lat. Może mieć nawet 30 lat. Bardzo zadziała to tutaj. Technologię, która jest technologią już XXI wieku. Wspomniałeś o kamerze. Tak. Spójrzmy tutaj, jak wygląda ta kamera. Ale zanim zaczniemy, to popatrzcie sobie na tą kamerę, zwróćcie uwagę na jedną rzecz. Firma Carré, bo to też jest warte wyjaśnienia, była naprawdę prekursorem wprowadzenia tego rozwiązania na rynku, razem z takim duńskim producentem, który opracował pierwsze kamery. Tak, i ten producent był kupiony przez taką dużą firmę, która na literę C. Produkuje kombajny zbożowe. Dokładnie. I ona obecnie to produkuje i właściwie chyba nawet 90% obecnie stosowanych rozwiązań typu kamera w pilnikach, ale nie tylko, jest z reguły już producentem jest firma Claas, bo o niej mówimy. Niemniej jednak firma Carré, która to już naście lat temu, nawet chyba ponad 20 lat temu to wprowadziła, poszła krok dalej. Tak, postanowiła, wiadomo, Claas, kamera rozwinięta wspólnie z Carré, ale to Claas sprzedaje te kamery. Dokładnie. To postanowili coś polepszyć, coś ulepszyć, coś wprowadzić nowego. I ta kamera jest owocem tych prac. Premierę miała rok temu na targach, nawet nie rok temu, parę miesięcy temu na targach Agritechnica. Dokładnie. My już ją mamy. Magia tej kamery. Magia tej kamery polega na tym, że ona widzi całe spektrum barw. Nie tylko pewne ograniczenia od zielonego do niebieskiego, jak to jest w przypadku innych kamer. Dokładnie. Tutaj mamy pełne spektrum barw i mamy 3 tryby możliwości współpracy. Zacznę od początku. Kamera, oczywiście mocowana tam na takim maszcie, widzi pewną ilość rzędów. W kukurydzy najczęściej są to 2 rzędy, w burakach na przykład 3 rzędy. I to jest pierwsza rzecz, która powiedzmy nawiguje. Dokładnie. Ale to jest tylko rzecz związana z rzędami. Natomiast bardzo ważne są kolory i szerokości roślin. Dokładnie. Te szerokości roślin i oczywiście rozstaw między rzędami wprowadzamy do tej kamery, a właściwie do oprogramowania, które będziemy widzieli na monitorze. Tutaj go widzimy. Duży, wygodny monitor. I teraz kamerę możemy użyć w 3 trybach. Pierwszy tryb to jest domyślny. On ma zastosowanie w ponad 90% jazdy. Czyli tak naprawdę operator tylko nadusza na literkę D, jak domyślny, i nic nie musi więcej robić. Potem mamy tryb automatyczny, który zwiększa nam spektrum barw kamery. I potem mamy tryb eksperta, który daje nam możliwości regulacji wszelkiej.
I tu jest jedna rzecz, bo może zwróciliście uwagę, była mówiona o pełnym spektrum barw. Ja powiedzmy, może nie, że jestem specjalnie złośliwy, ale my żeśmy zadali pracownikowi KARE takie pytanie, nie? Okej, no ale na przykład po co, nie wiem, czerwony, nie? Albo jest na przykład odmiana kapusty, która jest bardziej dokładnie tak, już wyprzedziłeś mnie. Tak. Chodzi o to, że właśnie pielniki bardzo często są wykorzystywane w warzywach. I my do warzyw też proponujemy dokładnie, pielniki. Warzywnicy korzystają z tych starych pielników, gdzie pacjent siedzi z tyłu i oczywiście tego pilnuje. Dlaczego to jest siedzi takie na siedzonku z kierownicą. Tak, ma podwójną kamerę, czyli wzrok ludzki, który niestety przy pewnym poziomie ulega zmęczeniu i tu mogą nastąpić różne niepożądane rzeczy. Niemniej jednak jest to bardzo istotne, ponieważ warzywa musimy produkować w odpowiednim reżimie. Tak. Wiele punktów odbioru warzyw bardzo przestrzega, żeby nie było pestycydów i innych różnych środków, które mogłyby wpływać właśnie na to. I ta kamera pozwala to zopcjonalizować. Tak jest. To też jest istotne, znalezienia tego chętnego, który będzie siedział. Czasami to był syn gospodarza, synowie już poszli na studia i chcą inne rzeczy robić. O pracownika tego typu wybitnie pilnującego, tu nie może być byle kto wtedy siedzi na tym siodełku, jest bardzo trudno. Kamera jest takim rozwiązaniem. I to, co jest istotne, tu jeszcze jest joystick, który można ręcznie sobie jak gdyby regulować, widząc, co się dzieje. Tak, obsługa jest bardzo prosta, bo możemy sobie wybrać tryb prowadzenia ramy za pomocą joysticka. Tak. Robimy prawo, robimy lewo. Dokładnie. I nam rama się przesuwa. Cyk, 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 cyk. Albo sobie jedziemy w trybie na przykład tylko na te wąsy, te czujniki dotykowe. I on prowadzi się. I on prowadzi. Ale wąsy to jest na przykład już kukurydzy, kiedy roślina jest wyższa. Tak, kiedy już jest nie kolba, tylko łodyga. Jest to istotne, żeby właśnie, bo turbo idealnego rozwiązania nie ma. Dodajmy jedną rzecz jeszcze odnośnie kamery. W pielnikach, które mają też taką ramę przesuwną, bo też takie istnieją, nie tylko w tym tutaj adapterze, one mają wtedy ramę już też gotową do tego, zamontowaną samą w sobie. I jeżeli mamy pielniki o dużej ilości rzędów, na przykład 12 rzędów do buraka albo 18, to tam najczęściej stosowane są dwie kamery. Tak. Czyli jest jeden zestaw z jednej strony montowany i drugi z drugiej. Ale na koniec pokażmy, jak to się przesuwa, bo to jest o tyle istotne, bo mówiliśmy o bardzo dużym zakresie przesuwania. Tak, tutaj widzimy też ten... Tu właśnie zwróćmy na to uwagę. Taką rurkę. Jest to, ten rozmiar tej rurki, w sensie nie chodzi o średnicę, tylko chodzi o tą szerokość tego pędzla. To jest specjalna obróbka precyzyjna, żeby to gładko chodziło. I teraz tu jest kilka takich rzeczy. Po pierwsze, rozmiar jest bardzo istotny, ponieważ w tym odpowiednim ułożyskowaniu jest to gwarantowane, że to jest stabilne, w sensie powiedzmy ewentualnego wyboczenia, jak również przez wielkość i średnicę jest płynne i stabilne przesuwanie tej ramy, nie powodując jakichkolwiek ruchów innych. Tak jest, tutaj widzimy też siłownik, który jest zamontowany. Dokładnie. I też podobne elementy. Tak jest, od dolnego punktu czyli zaczepienia. Rama, powiedzmy, tak dokładnie pracuje. Jak widzicie, jest szereg ciekawych rozwiązań, które przynoszą kolejne jak gdyby postęp technologiczny, czy zastosowanie, czy odpowiedź właśnie na użytkowników. Mam stary pielnik, co zrobić? Proszę bardzo, jest rozwiązanie. To jest właśnie taka idea fix, która przysługuje takim właśnie innowacyjnym, innowatorskim rozwiązaniom, firmom, które chcą dla Was tworzyć to, co dla Was jest potrzebne. Zapraszamy.